Tadeusz Kościuszko, najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej do Komisji Porządkowych wszystkich ziem i powiatów. Nigdy by Polakom broń ich nieprzyjaciół straszną nie była, gdyby sami między sobą zgodni znali swą siłę. Całej tej siły użyć umieli. Nigdy by, mówię, orężem Polaków pokonać nie można. Gdyby chytry nieprzyjaciel przewrotnością, zdradą i podstępami nie niszczył chęci i sposobu oporu. Powstanie narodu teraźniejsze chce Polsce wrócić wolność, całość i niepodległość, a zostawia swobodniejszemu czasowi i woli narodu stanowić, pod jakim on zechce być rządem. Winienem przeto podać wiadomości narodowej, że Moskale szykują sposobów podburzenia wiejskiego ludu przeciwko nam, wystawiając mu arbitralność panów, dawną ich nędzę i na koniec pomyślniejszą przyszłość za pomocą moskiewską. Zalecam przeto komisjom porządkowym województw i ziem w całym kraju, aby następujące urządzenia do wszystkich dziedziców, posesorów i miejsce ich zastępujących rządców wydały. Primo. Ogłosi ludowi, iż podług prawa zostaje pod opieką rządu krajowego. Secundo. Że osoba wszelkiego włościanina jest wolna, że mu wolno przenieść się gdzie chce, byleby oświadczył komisji porządkowej swego województwa, gdzie się przenosi i byleby długi winne oraz podatki krajowe opłacił. Wzajemnie lud wiejski, doznając sprawiedliwości i dobroci rządu, powinien gorliwie pozostałe dni pańszczyzny odbywać, zwierzchności swej być posłusznym, gospodarstwa pilnować, rolę dobrze uprawiać i zasiewać, a takowa ulga uczyniona jest dla włościan z pobudek ratunku kraju i właściciele przez miłość ojczyzny chętnie ją przyjmują. Przeto włościanie nie mają się wymawiać od najmów potrzebnych dworom za przyzwoitą zapłatę. W każdym dozorze wyznacza się dozorcę, człowieka zdolnego i poczciwego, który prócz włożonych na siebie obowiązków w organizacji komisji porządkowych będzie odbierał skargi od ludu w jego uciskach i od dworu w przypadku nieposłuszeństwa lub niesforności ludu. Dobrodziejstwo rządu w ulżeniu ludowi ciężarów zachęcić go powinno bardziej jeszcze do pracy, do rolnictwa, do obrony ojczyzny. Gdyby więc hultaje jacy na złe, używając dobroci i sprawiedliwości rządu, odwodzili lud od pracy, buntowali przeciwko dziedzicom, odmawiali od obrony ojczyzny, komisje porządkowe w swoich województwach i powiatach pilnie na to mieć będą oko i natychmiast takowych hultajów łapać rozkażą i do sądu kryminalnego oddadzą. Dan w obozie pod Połańcem dnia 7 maja 1794 roku podpisano Tadeusz Kościuszko.